Ja jestem z takiego jak gdyby pokolenia zawodników do podnoszenia ciężarów, gdzie trenerzy poszukiwali kandydatów wśród różnych ludzi. I w czasie studiów na pierwszym roku Akademii Wychowania Fizycznego kiedyś podszedł do mnie pewno najlepszy dotąd fachowiec w tej dyscyplinie sportu, pan doktor Augustyn Dziedzic, i powiedział mi, zapytał, czy nie chciałbym rozpocząć uprawiania tej dyscypliny sportu, bo zauważył, że robiłem akurat na poręczach 60 ugięć, jakieś tam inne ćwiczenia typu siłowego, i on stwierdził, że przy wadze 49 czy 50 kg byłbym bardzo dobrym kandydatem do nowej kategorii wagowej, którą miano wprowadzić po igrzyskach. No i w ten sposób jak gdyby namówił mnie do zmiany tej dyscypliny sportu. Chociaż ta zmiana następowała bardzo, bardzo powoli, bo jak pierwszy raz wszedłem do sali podnoszenia ciężarów, która nazywała się Hadesem w Akademii Wychowania Fizycznego, i była to piwnica z maluteńkimi okienkami, w ogóle przerażający widok w porównaniu do znakomitych, pięknych sal gimnastycznych, i ten huk opadających sztang nieogumionych był taki dla mnie szokujący, to stwierdziłem, że prawdopodobnie nie jest to dla mnie wybrana dyscyplina i że będzie mi trudno się tutaj odnaleźć. Ale jak doktor jak gdyby zachęcił mnie do pierwszego boju, do rwania, i jak okazało się, że wyrwałem 60 kg przy wadze 50 kg, no to wszyscy, którzy to widzieli, byli jak gdyby prawie zaszokowani. Mówi, że to jest niemożliwe. Proszę? To było za pierwszym razem? Tak, po prostu tak. Przy pierwszym jak gdyby oczywiście od 20, 20, 30 i tak dalej, aż doszedłem do maksymalnego ciężaru na prosto oczywiście, bo wtedy nie miałem żadnej techniki, to oni byli zachwyceni, że to się nie zdarzyło w historii, żeby ktoś tak nieprzygotowany w tej dyscyplinie sportu po prostu zrobił taki wynik. Ale oczywiście nie było łatwo mnie namówić, bo kochałem gimnastykę. Przez 5 lat trenowałem gimnastykę. Byłem 4. w Polsce na Mistrzostwach Polski i gimnastyka mi się bardzo podobała. To niewyobrażalna dyscyplina sportu. To, co zawodnik potrafi zrobić z własnym ciałem, używając różnych przyrządów, jest niewyobrażalne. I to zawsze mnie pasjonowało i chciałem być bardzo dobrym gimnastykiem. A tutaj to podnoszenie ciężarów wydawało mi się taką dyscypliną bardzo jednokierunkową. Bo oczywiście nie wiedziałem, że jest aż tak bardzo skomplikowana. Również tak bardzo skomplikowana, i dlatego ten wybór był bardzo długi. Pamiętam, że nie chodziłem na te zajęcia zbyt często, wobec czego doktor Dziedzic użył takiego fortelu. Miał takiego zawodnika w kategorii 75 kg, też z mojego rocznika na pierwszym roku, i przychodził do mojego pokoju, brał mnie za pas, bo nosiłem taki wojskowy pas przy spodniach, zarzucał na plecy, zaprowadzał mnie do siłowni i po prostu w ten sposób doktor Dziedzic, używając pewnego takiego podstępu, widział mnie częściej na tych treningach, bo powiedział mi, że są w najbliższym czasie Mistrzostwa Polski juniorów. Byłem jeszcze wtedy juniorem, a ponieważ mistrzostwa były w Krakowie, a wielu moich przyjaciół ze szkoły, z liceum ogólnokształcącego zdało egzaminy w Krakowie na różne uczelnie. Powiedziałem, dlaczego nie pojechać do Krakowa, ich odwiedzić, wobec czego troszeczkę częściej byłem na tych treningach. No i pojechałem na te zawody do Krakowa i pamiętam, że tam zająłem oczywiście 3. miejsce i w drodze powrotnej doktor Dziedzic usiadł koło mnie i powiedział tak: no widzisz, uprawiasz tę dyscyplinę sportu
mówi, no, parę razy praktycznie byłeś na treningu i jesteś już trzeci, a tutaj w gimnastyce, no może masz szansę, ale mówi mi tak, ty jesteś taki bardzo mały i jak na przykład wykonasz podwójne salto i zrobisz to perfekcyjnie, ale przyjdzie zawodnik, który ma 170 czy 175 centymetrów wzrostu i wykona ten sam element, to na pewno u sędziów dostanie więcej punktów i wobec czego tutaj w tej dyscyplinie sportu tyle co podniesiesz, to zostanie zaliczone, a tam oprócz tego, że zrobisz to perfekcyjnie, to jeszcze jest pewna ocena ludzi, którzy po prostu patrzą na inne elementy składające się na całość oceny w tej dyscyplinie sportu. I to dało mi wiele do myślenia, ale nie tylko to. Również na koniec roku akademickiego dostałem 2 powołania na zgrupowanie. Pierwsze powołanie z Polskiego Związku Gimnastycznego na obóz do Jeleniej Góry, a drugie powołanie właśnie z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, ale to mniej oficjalne, bo doktor Dziedzic był wtedy asystentem trenera Roguskiego i miał szansę zabrać na zgrupowanie kadry zawodników najlepszych z klubu AZS AWF i on po prostu wytypował między innymi mnie na to zgrupowanie i dosyć długo myślałem, gdzie pojechać, ponieważ obóz był w Oliwie. I wydawał mi się bardzo atrakcyjny, bo przecież doktor Dziedzic powiedział, że będzie tam Ireneusz Paliński. Oczywiście zawodnicy z mojego klubu, łącznie z Waldemarem, wtedy najsłynniejszym zawodnikiem. Więc myślałem, że tego typu szansa znowu jak gdyby otwiera mi drogę do być może nowej drogi, że jeśli aż tak zabiega o to trener, to być może, że jestem rzeczywiście utalentowany do tej dyscypliny sportu i wybrałem oczywiście Oliwę, pojechałem na to zgrupowanie. Pamiętam, że tam wszyscy mnie oglądali, bo tam przed ośrodkiem był rozłożony batut, więc na tym batucie prawie cały dzień skakałem różne takie gimnastyczne elementy, co oczywiście dla zawodników nie tylko podnoszenia ciężarów, dla wszystkich tam sportowców było dosyć takie interesujące, bo czasami 3 salta, jakieś tam inne elementy. No, piękne zgrupowanie. Oprócz tego, że nad morzem to siedząc przy stole z wielkimi mistrzami, to była wielka uczta sportowa. A w ogóle jak pan zaczął podnoszenie ciężarów, to kontynuował pan gimnastykę? Tak, do końca roku oczywiście. I miałem bardzo trudne jak gdyby rozstanie z tą dyscypliną sportu, bo prowadzącym gimnastykę był doktor Barański i powoli on zresztą widział, że coś się dzieje, bo troszkę w tej gimnastyce się opuszczałem i było widać, że w tych elementach takich siłowych jestem coraz lepszy, na przykład w rozpięciu na kółkach zacząłem to szybciej robić i tak dalej. I on po prostu podejrzewał, że coś się tutaj dzieje. No i któregoś też dnia spytał mnie, że czy nadal chcę uprawiać tę dyscyplinę sportu, bo za często nie jestem. No i wtedy mu powiedziałem, że zacząłem uprawiać podnoszenie ciężarów i nie wiadomo jak to będzie, bo tutaj robię duże postępy. No on mówił, że że wkrótce będzie jak gdyby końcowy egzamin z gimnastyki i mówi, że będę miał bardzo duże problemy, żeby zdać. Oczywiście, no pewno żartował, bo przy tej mojej wiedzy i w ogóle byłem bardzo dobrym studentem, to nie miałem nigdy żadnych problemów, więc zdałem, mimo że powiedziałem w końcu doktorowi Barańskiemu, że nie będę dłużej uprawiać tej dyscypliny sportu i pojadę właśnie w wakacje na obóz podnoszenia ciężarów, to i tak zdałem tą gimnastykę na bardzo dobry, bo rzeczywiście byłem bardzo dobry. Poza tym przygotowałem się specjalnie do egzaminu. W ogóle byłem bardzo dobrym studentem. Miałem średnią 4,6, wobec czego zasłużyłem na tak zwane stypendium naukowe, które mi bardzo pomagało, jeśli chodzi o
przeżycie i uzupełnianie jak gdyby diety, zakup z pewnych produktów, bo wyżywienie studenckie w tamtych czasach nie było na najwyższym poziomie. A co pan dokładnie studiował? Akademię Wychowania Fizycznego. Czyli Akademia Wychowania Fizycznego to była uczelnia wtedy, która dawała możliwości po pierwsze zrobienia specjalizacji w wybranej dyscyplinie sportu, po drugie zostawało się nauczycielem dyplomowanym i po trzecie można było jeszcze studiować tak zwaną rehabilitację, na którą przyjmowali tylko najwybitniejszych studentów ze średnią powyżej jakichś tam punktów. I oczywiście patrząc na przyszłość, to również wybrałem tą rehabilitację, bo jeszcze przed studiami miałem duży problem z wyborem kierunku studiów, bo rodzice, którzy patrzyli na mnie i nauczyciele w szkole średniej mówili, że rzeczywiście powinienem pójść na studia typu właśnie doktor, czy jakieś tam inne studia, na których potrzebna jest jak gdyby dobra pamięć, bo zakres wiedzy i tego wszystkiego jest tam ogromny. I przez wiele miesięcy właśnie wahałem się, czy nie złożyć papiery na studia medyczne i nie zostać lekarzem. Ale znowu trener gimnastyki z Bielska, który skończył Akademię Wychowania Fizycznego, mi powiedział tak: wiesz, jeśli chcesz zostać doktorem, no oczywiście możesz, ale będzie ci trudno połączyć codzienne uprawianie sportu typu gimnastyka i studia, bo to, mówi, prawie niemożliwe. Natomiast mówi, jest jeden kierunek, który umożliwia to właśnie studia na Akademii Wychowania Fizycznego, bo tam oczywiście oprócz tego, że dostaniesz to kompendium wiedzy, to będziesz miał czas na treningi. I w końcu pod koniec czerwca wtedy pojechaliśmy na zawody w gimnastyce i one odbywały się w Akademii Wychowania Fizycznego. Jak zobaczyłem tą uczelnię, to byłem zachwycony. No coś pięknego. To do dzisiaj ta uczelnia tak wygląda. No i tak wtedy podjąłem taką ostateczną decyzję, że złożę te papiery właśnie do Akademii Wychowania Fizycznego i przeszedłem oczywiście cały cykl naboru na tą uczelnię. Pamiętam, że wtedy była bardzo popularną uczelnią. Na jedno miejsce było 7 kandydatów, więc mieliśmy rzeczywiście takie dosyć stresujące egzaminy, wielobój lekkoatletyczny i tak dalej. To były naprawdę bardzo takie złożone i skomplikowane testy, egzaminy, które, jak się okazało, zdałem i zostałem studentem. I nie tak daleko stąd, w Pięknej Górze, mieliśmy obóz kandydacki, taki właśnie żeglarsko-pływacki i nie tylko, również jakieś takie gry terenowe, więc po raz kolejny po zdaniu egzaminów wyjechałem tutaj do Giżycka, do Pięknej Góry i wspominam ten obóz kandydacki, to już nie kandydacki, taki już obóz jak gdyby ostatecznej eliminacji na studia, z największym sentymentem. Znakomita sprawa. Do dzisiaj są tam piękne obiekty. Oczywiście wszystko uległo rozwojowi. Mieszkaliśmy w namiotach wieloosobowych, takich typowo wojskowych i w czasie 14-dniowego obozu siennik, na którym spaliśmy, już troszkę po prostu pachniał, bo było tak dużo deszczu, że to wszystko tam przemiękło i tak to wyglądało. Temperatura wody była w granicach 14-15 stopni, a codziennie musieliśmy rano pływać. Dla mnie to było bardzo trudne, bo miałem małą podściółkę tłuszczową i najtrudniejszymi tymi zajęciami były właśnie to pływanie, bo akurat nie lubię zimnej wody. Ale w innych tych rzeczach byłem cały czas pierwszy. Był taki słynny tor przeszkód i kończył się
takim uginaniem ramion w podporze. Jak zrobiłem 60, to człowiek, który stał przy tym miejscu, mówił: wystarczy, wystarczy. Także niesamowite to. Byłem strasznie silny wtedy. To zawsze pan był dobry w sporcie. Tak, od dzieciństwa oczywiście. A gimnastykę kiedy pan zaczął trenować? Mówił pan, że 5 14 lat miałem, 14 jak lat. trafiłem do sekcji gimnastyki, dlatego że rodzice przeprowadzili się do sali, zostali gospodarzami sali, takiej miejskiej sali, byłego Sokoła i tam na początku najpierw sprzątałem, pomagałem palić, to tam to tak jak każde dzieci przy rodzinie. A potem jak sekcja gimnastyki weszła do tej sali, to oczywiście trener mnie zobaczył od razu i powiedział: dawaj od razu, tutaj będziesz ćwiczył z nami. Porozmawiał z rodzicami, rodzice oczywiście się zgodzili i rozpocząłem uprawiać gimnastykę w tej sali. Trener, pan Karol Machalica, to był były sokolista. To był moim takim pierwszym idolem, bo jak jeszcze nim zacząłem uprawiać gimnastykę, to w tej miejscowości zawsze odbywały się takie festyny. Na jednym z tych festynów był pokaz tej między innymi gimnastyki. Jak zobaczyłem pana Machalicę, który wtedy mógł mieć 50-55 lat, tak przypuszczam, to i zrobił olbrzymi kołowrót na drążku i zeskoczył. I stanął jak zamurowany, to powiedziałem: nie, no to jest piękna dyscyplina, także cały czas. Tak, oczywiście w młodości uprawiałem wiele dyscyplin sportu. O sprzęt było bardzo trudno, oczywiście te łyżwy przykręcane do butów, narty takie trochę kupione gdzieś tam od sąsiada, ale prawie codziennie miałem styczność ze sportem. A to wydaje się, że dosyć późno pan zaczął tę gimnastykę, nie? 14 Tak, lat. jak oczywiście, jak na współczesne czasy, to dosyć późno, ale wtedy to nie był taki dosyć spóźniony okres, bo okazało się, że robiłem duże postępy i na mistrzostwach na przykład województwa zajmowałem bardzo wysokie miejsce. Raz nawet byłem trzeci za 2 braćmi Kubicami, którzy potem byli olimpijczykami na Igrzyskach Olimpijskich w 1964 roku. Także po prostu miałem jakieś tam zdolności ruchowe i nie bałem się. Po pierwsze, ćwiczyliśmy w sali, która miała 5x4. Naprawdę bardzo maluteńka. Jak się rozłożyło drążek, to do ściany było może 1,5, może 2 metry. I któregoś dnia, czy oczywiście magnezji nie było, bo w tamtych czasach mieliśmy wiele problemów z takimi podstawowymi rzeczami, które w gimnastyce są bardzo pomocne. Więc żeby zrobić ten element, to jakieś tam elementy na drążku, to pocieraliśmy dłonie najpierw o ścianę, żeby te dłonie były suche i pewno nie za dobrze je wycierałem, więc robiłem ten kołowrót olbrzymi, który robił ten Karol Machalica i czułem, że ucieka mi ten drążek z dłoni i po prostu jak się ocknąłem, to leżałem pod ścianą i okazało się, że złamałem oba nadgarstki. Na szczęście byłem na tyle przytomny jeszcze, że ochroniłem głowę i uderzyłem najpierw o ścianę i po prostu osunąłem się na dół i pan Karol Machalica wziął mnie na rower i oczywiście pojechał najpierw do domu, na ramę na rowerze i pojechał do domu i powiedział rodzicom, wtedy tylko mama była, bo ojciec był w pracy, że zabiera mnie do takiego, do pobliskiej wioski, gdzie tam była taka słynna znachorka, która leczyła właśnie tego typu rzeczy i powiedział, że on uważa, że ona będzie najlepsza, żeby mi poskładać ten nadgarstek. On zresztą nie wiedział, co tam jest dokładnie, no bo wiadomo, bez rentgena.
No i tam pojechaliśmy, było już dosyć późno, pamiętam. Jak ona to zobaczyła, zrobiła jakiś tam płyn, to tamto, ponacierała, poukładała to wszystko. Dwie takie drewniane łupki zawiązała bandażem i mówi, wszystko jest gotowe, wszystko się zrośnie i poleciła, żebym przyjeżdżał tam od czasu do czasu, co chyba 4 dni na zmianę tych opatrunków i w ten sposób po prostu miałem labę w szkole. Nie musiałem nic pisać, chodziłem do szkoły bez tornistra. I także, ale szybko się to goiło. No i po pewnym czasie wróciłem do normalnego trenowania i okazało się, że to był najlepszy wybór, bo potem jak byłem już starszy, to ktoś mi powiedział, że właśnie ta pani była takim konsultantem przy bardzo trudnych przypadkach w Bielsku na radiologii. Tam pomagała im w czymś, żeby to wszystko poskładać. Także to myślę, że pan Karol Machalica miał wtedy bardzo dobrą wiedzę na ten temat i tak to się odbyło. Także no, z tym, że to mi potem nie przeszkodziło znowu ich dopędzić po jakimś czasie. Właśnie miałem pytać, bo w rywaniu też ten nadgarstek jest trochę nadwyrężony. No, w podnoszeniu ciężarów wiele elementów jest bardzo istotnych. Najistotniejsze jest to, żeby mieć pełne ruchomości we wszystkich stawach. Najczęściej te, co widzimy na co dzień, to najczęściej te braki ruchomości są w stawach skokowych górnych i w barkach. I one jak gdyby powodują, że ta pozycja końcowa nie jest taka perfekcyjna. No i na początku trenerzy, nim przystąpią do obciążenia zawodnika jakimiś tam ciężarami, to powinni właśnie zadbać o tą końcową pozycję. Poprzez ogromną ilość różnych interesujących ćwiczeń w tak zwanej fazie rozgrzewkowej. I to jest najistotniejsze, przygotować te najsłabsze ogniwa u zawodnika do późniejszych potrzeb. I oczywiście każdy ma inne, bo niektórzy zawodnicy od razu są, jak my to mówimy, urodzony do sztangi i za pierwszym razem potrafi usiąść z patykiem czy z gryfem 10-kilogramowym idealnie. I takich poszukujemy do tej dyscypliny sportu. Ale są i tacy, którzy już na samym początku wykazują duży potencjał siłowy, natomiast mają pewne problemy z pozycją końcową, czy do podrzutu z wysoko uniesionymi łokciami, czy do rwania ze sztangą, czy z patykiem gdzieś tam ustawionym tuż za głową. I właśnie to jest taki moment, kiedy jest najważniejszym w późniejszej karierze zawodnika, żeby przed przystąpieniem do jakichkolwiek większych obciążeń cały trening był skierowany na poprawienie tych rzeczy, które w późniejszym okresie będą najważniejsze. Jak oglądamy zawodników najlepszych na świecie, rekordzistów świata, czy w rwaniu, czy w podrzucie, to oni mają prawie idealne ułożenia. Rzadko się zdarza, czy zdarzało się poprzednio, kiedy w tej dyscyplinie sportu nie decydował talent, tylko jakieś tam inne elementy, o których wszyscy wiemy. To zdarzało się, że zawodnik z bardzo słabą ruchomością potrafił być rekordzistą świata. W tej chwili jest to niemożliwe i musi być to ten ideał, że tak powiem, skończony, żeby oczekiwać od kogoś tych największych wyników na świecie. Także z tą świadomością trener musi rozpoczynać pracę i bardzo, bardzo spokojnie prowadzić ją mądrze do samego końca. Najważniejszym elementem w tej chwili w światowym podnoszeniu ciężarów to jest właśnie selekcja i nabór odpowiednich zawodników, bo okazuje się, że
wiele elementów jest decydujących, czy ktoś wstanie po zarzucie sztangi łatwo, czy to wstawanie będzie bardzo trudne. I dlatego jeśli trener ma dobrą wiedzę i szuka tej wiedzy w internecie czy gdziekolwiek w książkach, to powinien wiedzieć, że proporcja między na przykład udem i podudziem musi być taka i taka, i proporcja między tułowiem i resztą ciała taka i tak dalej. I prowadząc nabór, to patrzy na przyszłego kandydata pod tym względem, no i wybiera tych, którzy powinni być najlepsi w przyszłości. Tak samo jak kciuk jest tak ważny, dlatego ja na początku jak byłem trenerem w sekcji podnoszenia ciężarów Legii, to z każdym się witałem. Od razu widziałem, jak długi ma ten kciuk, bo to jest element podstawowy, dlatego że łapiemy sztangę na tak zwany zamek i jeśli ten kciuczek jest mały, to zawodnik nie potrafi rzeczywiście bardzo głęboko objąć tą sztangę i szczególnie w rwaniu jest to bardzo, bardzo kluczowy moment. I sztanga wtedy w tym momencie tak zwanego poderwania troszeczkę wypada i nie można wykończyć tej sztangi i po prostu sztanga nie osiąga tych parametrów przyspieszenia i szybkości i tak dalej, i tak dalej. Wobec czego jednym z takich elementów selekcji i naboru jest również wiedza na temat tego kciuczka. Oczywiście są zawodnicy, którzy mają ten kciuczek bardzo mały i poprzez ogromną pracę w późniejszym czasie nad siłą tutaj mięśni przedramienia można te takie drobne elementy oczywiście poprawić, no ale wymaga to już jak gdyby troszeczkę innego nastawienia. No, lepiej jest po prostu wyselekcjonować kogoś, kto absolutnie pod każdym względem nadaje się do tej dyscypliny, niż potem różnymi metodami bardzo trudnymi nadrabiać te wszystkie elementy, które powinny być jak gdyby zauważone przy selekcji i naborze. Dlatego ja jak byłem trenerem tego selekcji i naborze w klubie Legia, to robiłem te nabory minimum 3-4 razy w roku i robiłem ten sprawdzian. Najpierw mierzyłem te wszystkie rzeczy i miałem taki specjalny test. Na przykład test, który mierzył nie tylko siłę, ale również jak gdyby te psychologiczne takie elementy, które decydują, czy ktoś będzie wielkim sportowcem, czy nie. I nie zależało mi na tym, obserwując ten test, głównie zwracałem uwagę na 3-4 ostatnie ruchy. Jeśli ktoś ostatni ruch wykonał lekko i położył tą sztangę i dalej nie chciał walczyć, to wolałem wyselekcjonować, czy zabiegać o takiego zawodnika, który te 2 czy 3 ostatnie ruchy zrobił z największym wysiłkiem i dopiero położył tą sztangę i chciał się pokazać, że on chce być, bo oczywiście zasadą tego testu było to, że za każdy element tego testu dawaliśmy pewne punkty i te punkty szeregowały tych walczących o udział w tej sekcji. I w związku z tym mówiłem, że kto będzie w tej bardzo wysoko, to ma szansę po prostu być, czy uczestniczyć w treningach i tak dalej, i tak dalej. Wobec czego to był jeden z takich testów, który mówił mi, że z tym młodym człowiekiem można będzie wiązać jakieś nadzieje, bo od razu chce się pokazać, chce po prostu walczyć, ma ten charakter, który w sporcie czasami jest decydujący. Ale to była piękna praca. Rocznie mniej więcej testowałem 1500 młodych ludzi i jeśli po roku, to oczywiście oni przychodzili czasami 2-3 tygodnie i jak się trochę nauczył wszystkiego, uciekał. Bo to tak wszędzie tak jest. Przynajmniej wtedy, kiedy to ja robiłem.
I jeśli kogoś zauważyłem, że jest wybitnie utalentowany, to oczywiście mając z której szkoły go nabrałem, wracałem do tej szkoły i rozmawiałem, namawiałem ponownie i rekordzistą był zawodnik w kategorii 100 kg. Jak go zobaczyłem pierwszy raz grającego w piłkę, to mówię, nie, no to naprawdę powinien być ciężarowcem, ogromna łydka. 100 kilo w tym, mając 14,5 czy 15 lat, ważył 100 kg, mówię, no będzie super. No i przez 10 razy do szkoły wracałem i po tym czasie w końcu zaczął trenować. No i po 3 latach został oczywiście najpierw mistrzem Warszawy, potem mistrzem Olimpiady Młodzieży, potem mistrzem Polski i tak dalej, i tak dalej. Także warto było, bo rzeczywiście był bardzo, bardzo utalentowany. I to jest właśnie jak gdyby rola trenera. On musi widzieć, z kim będzie w przyszłości pracował, bo jeśli nabierzemy zawodników, którzy parametrami odpowiadają do koszykówki, siatkówki czy spinania na ściance, to z tych zawodników będą w przyszłości dobrzy zawodnicy, ale nie będą to rekordziści, mistrzowie świata, bo oni muszą mieć te parametry, które decydują w naszej dyscyplinie sportu. I ta wiedza musi być po prostu rozpropagowana wśród trenerów Polski, zresztą nie tylko Polski, bo wtedy gdziekolwiek zaczynałem pracę, to rozpoczynałem właśnie od tego typu wiedzy dla trenerów, że selekcja i nabór to jest klucz do sukcesów w danej dyscyplinie sportu w każdym państwie i w wielu krajach te wszystkie elementy zaczęły działać i potem patrzyłem, jak ta wiedza, te drożdże, które im dawałem, po prostu powodowały, że rozwój tej dyscypliny sportu w tym państwie był niewyobrażalny i sięgał medali olimpijskich. Także to jest coś takiego, które jest takim ważnym elementem w przyszłości. Czyli ta selekcja jest ważna, a jeszcze tak zapytam, bo zaczął Pan trenować podnoszenie ciężarów, to od razu miał Pan zakres. Tak, ja po gimnastyce miałem wszystkie te elementy tak ważne w tej dyscyplinie sportu na najwyższym poziomie. Siad miałem znakomity, także trochę miałem problemy, bo staw skokowy górny w gimnastyce jest jak gdyby trenowany w drugą stronę, a tutaj jest potrzebny po prostu w przeciwnym kierunku i tutaj miałem pewne problemy z pełnym, głębokim siadem, ale ponieważ studiowałem w międzyczasie rehabilitację, to tam te wiele elementów, których tam się dowiedziałem, pomogły mi po prostu w tym, by tą ruchomość w stawie górnym skokowym poprawiać. I nad tym pracowałem systematycznie, szczególnie po każdym pływaniu, bo na Akademii Wychowania Fizycznego również mieliśmy 3 razy w tygodniu pływanie. To po każdym pływaniu zostawałem trochę dłużej w basenie i naciągałem te stawy przy drabinkach i w wodzie robi się to znacznie łatwiej i prościej. Więc po pewnym czasie ta ruchomość się poprawiła bo początkowo musiałem dźwigać na nożyce, bo ta ruchomość była nie na tyle dobra, żeby ten siat był taki bardzo dobry w podrzucie, bo w rwaniu to nie przeszkadzało, bo ruchomość w stawach barkowych powodowała, że to można było rekompensować. Natomiast w podrzucie, kiedy te kolana nie szły do przodu, to wszystko przeszkadzało i na samym początku te najwyższe ciężary w podrzucie robiłem na nożyce, tak jak kiedyś wielki Waldemar. Zresztą było łatwo to się nauczyć, wystarczyło patrzeć na Waldemara, jak on to robi. On był niezwykle precyzyjny i to były jeden z najpiękniejszych stylów
w podnoszeniu ciężarów i zresztą mieliśmy też ogromną tradycję, bo i Ireneusz Paliński rwał na nożyce i podrzucał na nożyce, także to był, łatwo po prostu było ich naśladować. Ale potem, ponieważ ta pozycja podrzutowa na siat jest korzystniejsza z punktu widzenia mechaniki, to trener powiedział, że jak to wszystko poprawi, to i poprawimy ten układ i przerzucę się na siat. I powoli przerzucałem się na siat. Ale pamiętam, że na nożyce podrzuciłem 110 kg na tamte czasy. To był dosyć duży ciężar. Ale jak przerzuciłem się na siat, to ten postęp był duży. Jedynym ograniczeniem to była siła nóg, bo w gimnastyce ta górna część ciała jest bardzo dobrze rozwinięta, natomiast nogi to służą tylko do rozpędzania się przy skoku przez skrzynię czy przez konia, jak oni to nazywają, a reszta po prostu odbywa się w powietrzu na zasadzie zwisu czy jakiegoś podporu. I na początku też duży miałem problem z siłą mięśni nóg i wszyscy moi przeciwnicy na przykład w mojej kategorii wagowej mieli nade mną ogromną przewagę, bo mieli minimum 20-15 kg mocniejsze nogi. A ile pan... Moim rekordem życiowym w przysiadach z tyłu było 165, ale na przykład Szołtysek o 15 kg lepsze przysiady i z przodu stawałem tylko 140. Tyle samo podrzuciłem, co było pewnym fenomenem, bo wszyscy mają jak gdyby dużo większy rekord w przysiadach z przodu niż potrafią podrzucić ten ciężar. Ale ja byłem wyjątkowo sprawny, w cudzysłowie, jeśli chodzi o zarzucanie i wstawanie. Robiłem to z tak zwanego odbicia. Jeśli troszkę się spóźniłem i nie zdążyłem się odbić, to po prostu nie wstałem z tą sztangą. Także było to wykorzystanie tej koordynacji mięśniowo-ruchowej do maksa, a po trzecie to byłem bardzo szybki i bardzo dynamiczny. Potrafiłem skakać z miejsca wzwyż 90 cm. Także te parametry pozwoliły zresztą osiągać te późniejsze rezultaty na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Więc kiedyś polska sztanga podnoszenia ciężarów, tak znana na świecie, bo tyle państw wzorowało się na naszej szkole podnoszenia ciężarów, właśnie była oparta o zupełnie inne metody treningowe, oparte właśnie o szybkość, koordynację i nie taką typową siłę, co w ciężarach wydawałoby się najważniejsze. Tam ta szkoła była oparta na innych elementach i przynosiła tak wiele w polskiej historii podnoszenia ciężarów sukcesów. I to ja nie wiem, czy nie powinniśmy wracać częściowo do tego, oczywiście w innym wymiarze, bo ja też byłem mistrzem Polski w tak zwanym wieloboju, na który składało się między innymi pływanie, bieg na 100 metrów. Jaki miał pan 100 metrów? Pamięta pan, jaki pan miał czas? 12:04. Tak. Ja zawsze dobierałem się z takimi bardzo szybkimi zawodnikami, kolegami z roku na tych sprawdzianach wielobojowych, żeby oni mnie podciągali, bo sprawdzian był również w pchnięciu kulą, a męska kula przy mojej wadze to dosyć trudna była, ale i tak pchałem tą kulę powyżej tam 11,5 metra, więc radziłem sobie dobrze, dlatego że technicznie byłem znakomity. Podpatrywałem tych zawodników najlepszych na świecie i poukładałem się i jakoś tam zaliczałem ten trójbój lekkoatletyczny na koniec każdego roku, więc nie miałem specjalnie problemów na studiach. Jedynym problemem, który miałem, to był skok z wyż, bo minimum, które musieliśmy skoczyć, to było w każdym oczywiście stylu.
to było 1,40 m. Przy moim wzroście to już naprawdę duże przewyższenie, nie przewyższenie, bo 1,50 m, ale dosyć duże miałem problemy z zaliczeniem. Nawet jeden styl to musiałem brać konsultacje, bo nie zaliczyłem w pierwszym terminie, więc byłem strasznie zaszokowany. I pamiętam, że także zajęło mi to troszkę więcej czasu niż cokolwiek innego w lekkiej atletyce. Natomiast uwielbiałem tyczkę. Zajęcie z tyczką były z panem profesorem Ważnym, to kiedyś wybitny zawodnik w skoku o tyczce w Polsce i na świecie. I te zajęcia były niewyobrażalnie pięknie. Braliśmy te tyczki, chodziliśmy na AWF-ie tam na takie miejsca poniżej skarpy i na skarpę najpierw skakaliśmy i potem coraz bardziej, coraz łatwiej, aż w końcu przechodziliśmy na skocznie. Więc to były przepiękne zajęcia. No w ogóle wszystko na AWF-ie było piękne. Także polecałbym wszystkim, którzy chcą być trenerami w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu, to właśnie skończyć uczelnię tego typu, bo ona daje te podstawy takie i wiedzę ogólną z każdej dyscypliny sportu, która jest podstawą, by mieć nadzieję, że z tą wiedzą trener zostanie dobrym trenerem i wychowa mistrzów. Nie mówiąc mistrzów olimpijskich, ale mistrzów jako takich. Wychować mistrza olimpijskiego jest wyjątkowo trudno, bo na ten element składa się tak wiele rzeczy, o czym wszyscy wiedzą, że oprócz tego, że jest potrzebna ta wiedza, to jeszcze potrzebne jest wiele elementów, które my w cudzysłowie nazywamy szczęściem. Ale tak jest przeważnie z wieloma elementami życia i z tym ten element również trzeba brać pod uwagę, marząc o tym, by wychować w karierze swojej jak gdyby kogoś, kto zostanie najlepszym na świecie. To ten ogólnorozwój też panu dużo pomógł, nie? Jak pan miał zajęcia właśnie z różnych dyscyplin, że pan w międzyczasie trenował podnoszenie? Tak, oczywiście. Jest to kiedyś, jak ja rozpoczynałem sport i w tamtych latach, gimnastyka była jak gdyby podstawą do tak zwana, do wielu dyscyplin sportu. W tej chwili podnoszenie ciężarów jest taką dyscypliną wiodącą prawie w 99% wszystkich dyscyplin sportu na świecie. I to jest coś nieprawdopodobnie pięknego. Akurat zostałem zawodnikiem tej dyscypliny sportu i ta wiedza pomogła mi na przykład w tym, że moja zawodniczka, którą trenowałem w Ameryce, osiągała wyniki na poziomie 5., 4. miejsca w Stanach Zjednoczonych w kategorii 69 kg i wyższej i nie miała szans, żeby zakwalifikować się do jakichś zawodów międzynarodowych, więc poleciłem jej, czy jak gdyby rekomendowałem jej, żeby przeszła taki test, bo w Ameryce robią znakomite rzeczy. Co roku wiele dyscyplin sportu poszukuje nowych kandydatów i w jednym roku odbywał się taki test dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w takim teście w Colorado Springs w ośrodku olimpijskim i poleciłem tej dziewczynie, żeby poszła na ten test i okazało się, że została zakwalifikowana do dyscypliny, która nazywa się bobsleje, dlatego że znakomite nogi, duża szybkość, dynamika i tak dalej. I przeszła te wszystkie testy, wygrała ten test ze wszystkimi, którzy zgłosili się do tego testu. No i po 3 latach uprawiania tej dyscypliny sportu nowej została brązową medalistką w bobach na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Także jest to jak gdyby i cały czas konsultowała, czyli ja prowadziłem ją jak gdyby w tych przygotowaniach siłowych, więc dostałem specjalny medal z olimpijskiego
Komitetu Amerykańskiego z podziękowaniami. Ten medal gdzieś tam zawsze mi pokazuje, że warto jak gdyby pomagać i używać swojej wiedzy do pomocy komuś, kto jest bardzo umotywowany i marzy też o sportowych sukcesach.